Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Witam na bez dubli, dzisiaj nietypowo, słuchajcie, bo dostałem tutaj od znajomego, pozdrawiam serdecznie, ekspres do przejrzenia, o co chodzi. Kolbowy, zaznaczam, ja ich nie naprawiam, nie zajmuję się nimi, ale jak widzieliście już pewnie po tytule dzisiejszego filmu, sprawdzimy, czy na takim prostym kolbowym ekspresie, on tam niecałe chyba 700 zł, słuchajcie, kosztuje, z tego co ja pamiętam. DeLonghi Dedica bodajże on się nazywa? Tak, Dedica nawet, no. Raczej ciężko się pomylić, bo widać Dedica. Czy na takim ekspresie da się, słuchajcie, zrobić dobrą kawę. Zainwestowałem w młynek, to nie jest, od razu mówię, lokowanie produktu. Trafił się DeLonghi, młynek żarnowy DeLonghi w dobrej cenie kupiłem. Miałem go już kupić wcześniej. Zostałem fanem Cold Brew, ale o tym później, bo o Cold Brew też wam powiem. Problem tego ekspresu, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, jak go tutaj odpaliłem, bo nie ukrywam, odpalałem go już, puszcza wodę bokami. W tych ekspresach często się zdarza, że te sitka się zapychają. Tutaj one są jakieś, widzę, wyciągane, tak. Więc można je wyczyścić, bo w starszych modelach to nie było wyciągane. No on jest ok tutaj. Widzę, że nie wiem, czy to widać, że jest prześwit, pewnie nie. Spróbujmy. No nie, wy nie zobaczycie, ale jak patrzę pod światło, to pełen prześwit jest. To jest fajne, DeLonghi zmieniło te sitka. Więc tu problemu w kolbie nie ma. Jeśli macie to sitko bez tej gumki, to bardzo często w tym podwójnym dnie jest tyle kawy, że no zapycha się. Wali tutaj bokami woda, nawet bez kawy. Więc pierwsza myśl, słuchajcie. Na razie młynek, powiedzmy, że już oczywiście powiązał kable oszołom. Młynek na razie wezmę na bok, żeby go nie skrzywdzić, słuchajcie. Nie będę już demonstrował tego efektu, że się leje z tego ekspresu, bo leje się bokami po uszczelce. Zamówiłem wszystkie możliwe uszczelki. Mam nadzieję, że tu jest bardzo prosta usterka, czyli wymiana tej uszczelki głowicy grupy. Nie włączony do prądu. Krzyżakowa śrubka, gwiazdkowa, jak zwał, tak zwał. Kręcimy, słuchajcie. Dużo roboty, mam nadzieję, nie będzie, choć zdarzają się też rozszczelnienia wyżej, w środku ekspresu. Ja tych ekspresów nie mam nigdy doświadczenia, więc po cichutku, słuchajcie, liczę, że... Ale mam tu bałagan, teraz widzę. No trudno, bez dubli, słuchajcie. Po cichutku liczę, że to będzie problem tej uszczelki. Tu macie sitko na tej śrubce, którą już odkręciłem. Odkręćcie je sobie czasami. No widzicie, nawet jeszcze jest tu trochę syfku. Nie ma tragedii, ale warto, słuchajcie, o to zadbać, bo no wiecie to, tak. Warto tu zajrzeć. No to jest jeden wkręt gwiazdkowy. Wyczyścić. Ja może zanim dojdziemy do uszczelki, to sobie zapsikam to sitko odtłuszczaczem. Niech on tu już sobie pracuje. No i co? Wyciągamy uszczelę. Można to, chcę wam to pokazać takimi dostępnymi narzędziami. Ja mam różne, wiecie, dziobaki, łamaki, narzędzia tortur, ale chcę wam pokazać, że można to też zrobić zwykłym śrubokręcikiem. Tutaj ta uszczelka wcale mocno, słuchajcie, nie siedzi. Oczywiście pozycja niewygodna dla mnie, zaznaczam. Normalnie bym przechylił ten ekspres bardziej, zresztą tak zróbmy. Podważacie sobie tą uszczelachę. No, nic prostszego, słuchajcie. Tak wygląda uszczelka. Ja mam akurat Black Edition, no ale to nie ma znaczenia. No zobaczcie, to jest to samo. Dokładnie to samo. Można ją, nie trzeba. I tak się to wypłucze, ale tak dla zasady, żeby ładnie weszła, można ją przesmarować, ale zanim jeszcze dojdziemy do tego, to warto też psiknąć tu, słuchajcie. Tu też jest kawa, skoro w sitku, tym, które tu widzicie, było trochę syfku, to tu też. I od razu uprzedzam pytania. Przecież to się wypłucze podczas przepłukania ekspresu, który oczywiście trzeba zrobić, bo no nie pijcie chemii. A akurat odtłuszczacz podejrzewam, że jest do... O, od razu widać, że tam nie jest aż tak kolorowo. W tą wnękę, ja tutaj tylko nie ostrym, ja mam gwiazdkowy. W tą wnękę sobie wiedźcie, widzicie ile tu się sypie syfu? Wiedźcie w tą wnękę po uszczelce, jak ona wchodzi tu, to tu można sobie delikatnie, żeby nic nie uszkodzić, oczywiście pojeździć. Najlepiej ręcznikiem, szmatką, no co tam macie pod ręką. No i to mamy w miarę wyczyszczone, reszta się wypłucze, słuchajcie. Uszczelka, wiecie co, muszę spojrzeć, bo ona mi wypadła z racji braku doświadczenia. Którą stroną ona idzie? Ja mam tu otwarty schemat. Wygląda na to, że do dołu tym wąsem. Czy to prawda, nie wiem. Tak wygląda, słuchajcie, na schemacie, że tymi wąsami
do dołu. Idzie, widzę, do mnie kurier. Konwencja bez dubli, pauzy robimy tylko na telefony, na klientów. Widzicie całe jakby nagranie. No całe nagranie, po prostu. Przyjechał kurier. Też z chemią zresztą zamawiałem, więc zaraz zrobimy pauzę, ale zanim on tu się do mnie dostanie, to mam nadzieję, że zdążymy założyć sitko. Sitko, wkręt na śrubokręt, wkręt do sitka i mam nadzieję, że to pomoże, bo chcę zrobić ten zamysł tego filmu dzisiaj. Jest o tym, czy z takiego ekspresu też da się zrobić dobrą kawę. Czy trzeba koniecznie kupować bojlerowy na wymiennikach ciepła profesjonalny ekspres? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Wiadomo, jak chcecie się bawić kawą, to tutaj nie macie na nic wpływu tak naprawdę. Młynkiem macie tylko wpływ na zmielenie kawy. Czekajcie, bo idzie właśnie kurier do mnie. Jestem, słuchajcie, bo terminal nie działa. No nie tylko mój terminal tutaj szwankuje, ale szwankują terminale też kurierów, więc była walka z drobnymi tak naprawdę. Na czym myśmy skończyli? Na przykręceniu siteczka, słuchajcie. Dobra. Spróbujmy. Spróbujmy je przykręcić. Wsadzam głowę w kadr, gubię śrubkę. Może najpierw palcami będzie prościej, słuchajcie. Czy nie będzie prościej? Może będzie prościej. Widzę, że jeszcze tutaj nie zmieniłem sobie ekraników na prawą stronę, tak jak było na live, ale dobra. Już teraz nie będziemy, słuchajcie, grzebać. Udało się. Ekspres chyba ma swoje za uszami. Tu takie ślady użytkowania naturalne, słuchajcie. Ja bym sobie założył sitko, bo pamiętajcie, że macie sitko głębsze, podwójne. O, to jest jeszcze staromodne sitko właśnie. Widzicie, na czym polega różnica? Tu jest dno na stałe. Tutaj to można wyciągnąć i umyć, bo one są z podwójnym dnem. Tutaj jakby widać chyba różnicę, nie? Tu jest sitko zintegrowane i tu też jest podwójne dno. Tam się zbiera kawa, one się zapychają. To bardzo często, bo nawet mimo, że ja nie naprawiam tych ekspresów, to często byłem o to pytany. Nie będziemy się tu, słuchajcie, bawić w ważenie kawy, bo to nie o to chodzi. Palimy go. I palimy dzidę. Ale to za chwilę. Na razie na sucho, z samą wodą. Więc składamy go do części. O, jest lepiej, ale czy dobrze? To się zaraz dowiemy, słuchajcie. Odpalamy maszynę. Nie mam żadnego pojemnika. Mam pojemnik. Trochę on jest za duży. No ale dobra, damy radę. Jakoś to tak. A może tu mam ładniejszy. Znaczy może ładniejszy to bym się kłócił, ale no słuchajcie. To nie ma wyglądać, to ma działać. Do prądu podłączony. On się już grzeje, bo pstryczek jest wciśnięty. Tu mamy power on. No to co? Ja bym go tu jeszcze troszeczkę upiększył, żeby co? Żeby się takie te paluchy tutaj nie świeciły. Niech on jako tako wygląda, wiadomo, do mycia, chociaż to jest przysługa, ale u mnie czy przysługa, czy nie przysługa, to ma to wyglądać. Ma to wyjechać ode mnie tak samo. Tu nie rozróżniam. Chrom, no porysowany, zniszczony ten ekspres jest, ale tego się używa, słuchajcie. No i co on tam do nas gada? Sprawdźmy, czy leci woda. Tu jeszcze mruga. Prawdopodobnie jak wciśniemy, to będzie nagrzewał parę. Tak to działa. Cofnijmy go tu, bo zaraz tutaj wjedziemy z młynkiem. No to zobaczmy. No ciepła, zresztą widzicie, paruje. Więc to jakby działa. No to puśćmy wodę. Czy będzie się lało bokami? Chyba jest ok, słuchajcie. No dobra. To przechodzimy do punktu numer 2 programu. Jak puszczałem to na pustej kolbie, to waliło tutaj bokami. Wywalało przez uszczelkę, no. Miała prawo się zużyć. Ciekawe, ile lat ma ten ekspres, nie wiem. Młynek żarnowy. Pamiętajcie, w młynku takim tradycyjnym, łopatkowym, no jak w blenderze, nie bardzo macie wpływ na grubość mielenia. No wiadomo, im dłużej mielicie, tym będzie drobniej, ale tu to jest pokrętło czasu, ja go nie używam. Po prostu włączam, będzie słychać, słuchajcie, tu nie ma na razie kawy. Do cichych to on nie należy, ale na pusto wiadomo. Tu jest pokrętło miałkości mielenia tak zwane. Coarse, nie wiem jak to się wczyta. Fine, drobniej, grubiej. Ustawmy na środku. Nasypmy dzidy do hopera.
Zobaczmy, co się wydarzy. Myszka na planie, ale to nie przeszkadza, słuchajcie. Nie będę sypał dużo, chociaż przecież kręcić możemy. Ale to pachnie, słuchajcie. Naprawdę to pachnie. Stój tu godnie, Dzido. Fajnie, to teraz można mówić Dzido na legalu. Zatykamy. No i tu mielenie odbywa się do tej szufladki. Zmielmy trochę tej kawy. Dobra. Zobaczmy, co się stało. No jest, tak powiem wam, drobno dosyć. No to co? Filiżaneczka. Nie ma się co zastanawiać. To będzie na zlewki. Filiżaneczka. Przybliżamy na ekspres. Tym razem. Może być za drobno. Wydaje mi się, że jest dosyć... Chociaż... Przydałby się tamper. Czekajcie. Wydaje mi się, że tu był tamper. W zestawie. Oczywiście, że był. Właśnie, widzicie. To już pomijając fakt, czy ja ten ekspres naprawiam, czy nie. Jak przyniesiecie komplet. Za grubo jest ta kawa. Już widzę. Zaraz wam to pokażę. Przesadził. Może trochę zsypmy. Za grubo jest zdecydowanie. Co widać, nie? Ale jest tamper, jest łyżeczka do nabierania, też się przyda. No ale spróbujmy. Pewnie wyjdzie lurka. Ale czemu nie? No, cokolwiek, bo ja to robię ręcznie. Zasłonię, żeby nie chlapnęło w monitor przypadkiem. No idzie kawa, słuchajcie. Daj, przelewa się. Czyli tam jest... Chociaż może być za dużo kawy, nie domknęła się dobrze kolba. Coś tu chlapnęło, ale... Za jasna ta kawa się parzy. Czekajcie, ktoś do mnie idzie. Jestem. Klient wpadł jak burza, ale już wszystko ogarnięte. No ta kawa tak... I tak nieźle, powiem wam, wygląda. Ale to jest nie to. To jest nie to. Czemu ta uszczelka prysnęła, nie wiem. Tu zawsze uważajcie, bo może być strzał. Ładnie się wyparzyła, ale widać, że to jest granulat. To nie o to nam chodzi. Czekajcie. Zrobię to śrubokrętem, do tego są pędzelki specjalne, no ale... Co zrobisz? Trzeba robić tym, co się ma. Jest za grubo, zdecydowanie moim zdaniem. Wysypujemy kawę. Zamykamy pokryweczkę. No to co? Skręćmy na tak. No i go! Kawa jeszcze jest. Dobra, bo nie wiemy, czy ustawienie jest dobre, więc nie mielmy jej zbyt wiele. Jest lepiej, ale chyba jeszcze to nie to. Zaraz wam pokażę. Moim zdaniem jest jeszcze za grubo. Ale już zbliżamy się. Zbliżamy się do etapu, gdzie będzie lepiej. Ja chcę pokazać wam, jaka kawa według mnie jest ok. Jeszcze jej za dużo nasypałem, no ale jedziemy. Może chlapnąć. Może nie chlapnąć. Patrzymy. Coś tam kapnęło, ale no jest lepiej. Ja tu już przygotowuję. Skręcam młynek na minimum, a ja przekręciłem na grubsze, słuchajcie, i się spodziewam, że będzie lepiej. Skręcamy młynek na 1/3. Tu pauza. Nie spojrzałem, skręciłem złą stronę. No bywa! Wylewamy, bo to nie jest to, co oczekujemy od tej kawy. Tu się już doszczelniło, więc jest ok. No bez dubli, słuchajcie. Normalnie bym wyciął tą pomyłkę, no bo po co to pokazywać, ale... Wiecie, ja z kolbówkami teraz mam rzadko do czynienia. Kiedyś gastronomię naprawiałem. Często to robiłem, słuchajcie, no ale teraz już nie. Mielimy kawę. Brakło kawy. Mądry. Wyłącza się, jak zdejmiecie pokrywę. To ważne, żeby tam paluchów nie wepchać, słuchajcie. To jest ważne. Chcę wam pokazać ten finalny efekt. Ja właściwie wysypię, bo tam się jeszcze namieliło. Namieliło kawy. To już była między żarnami, więc za grubo, więc wywalmy tą niepotrzebną. No, jest drobno. Dobra. I
teraz już mamy na bank w tym ustawieniu, które widzicie, czyli na piąteczce. Jedziemy. Myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że uszu wam ten młynek nie rozwala. Ale nie wiem. Ja to słyszę dosyć głośno. Nasypmy trochę mniej, bo wydaje mi się, że ja za dużo tej kawy sypię. Pewnie jedną taką łyżeczkę, ale ja to robię, słuchajcie, na oko. A na oko to wiadomo. Kto i co. Ugniatamy dosyć mocno, ale bez przesady. To niech już sobie siedzi w środku. Przelejmy, pozbyć się starych fusów. Zapinamy. Szklaneczkę czyścimy, bo będę się chciał napić tej kawy. I go! Zobaczmy, co się wydarzy. Jest lepiej. Powoli się parzy, widzicie? Nic nie cieknie, więc ta uszczelka robi robotę. No tak 2/3 filiżanki, to będzie jakieś 50 ml. Popatrzmy. No, widać. Widać, że dzieje się magia. Ostrości łapiemy. Może jeszcze trochę by ją skręcił, słuchajcie. Tak, jesteśmy na 5. Dajmy na 3,5. Wywalamy starą. No trochę tej kawy zmarnuję. Właściwie nie wiem, czemu ją wyrzucam do kosza, ale ja nie piję tradycyjnie parzonej kawy. Trochę tu przemielmy na tym nowym ustawieniu. Myślę, że już. To jeszcze pozbyliśmy się po staremu zmielonej kawy. Ja już jestem calutki w kawie, słuchajcie. Dosypujemy ziarenek, bo się zakończyła ilość ich. No i zobaczycie, o co chodzi. Że taka kolbówka, wiadomo, nie ma zabawy temperaturą, on ma 1 stopień. Ten ekspres nie ma zabawy ciśnieniem. Ale do takich podstawowych domowych potrzeb taki zestawik, myślę, że spoko. Go! Damy radę. Ale to już spójrzcie, jak ładnie przeparzone. Wywalam resztki fusów. Do tego trzeba mieć takie, wiecie, są takie, spójrzcie sobie czasami w kawiarniach, takie odbijaki na wałku. O, gdzie nawet to działa. No ja tego nie mam, bo się tym nie zajmuję, tak? Wszystko mamy gotowe. Finałowy test, słuchajcie. Teraz spróbuję nabrać taką jedną łychę. O. Która w tym bałaganie, mam nadzieję, mi tu wpadnie. Daje mi się, nie czytałem instrukcji, że tyle się tego powinno sypać, tak? Do czegoś ta miarka służy. Szklanka czysta. Ugniatamy. Ja bym jeszcze drobniej zmielił, ale chyba będzie dobrze. Przelewka. Wody jeszcze wystarczy. No i robimy finałowy test. Ładnie się parzy. Widać to. No i słuchajcie, całkiem niezła kawa z kolbówki za parę stówek, tak? O, się zrobiła teraz krema piękna. Widzicie, co tam się dzieje? Dajmy się jej rozwarstwić. Poczekajmy. Sami widzicie, całkiem dobrze to wygląda. A jak smakuje? To zaraz się dowiemy. Piłem z Philipsa Lattego, widzieliście. Piłem z Siemensa mojego firmowego. No, ładnie to wygląda. I to jest to. I to, słuchajcie, jest to. Taki zestaw. Co do cold brew, w sumie opowiem wam innym razem. Planuję taki film, słuchajcie, o alternatywnych metodach parzenia kawy. Cold brew, French press, przelew. No ale to na spokojnie przygotuję się do niego, bo sam nie jestem specem, więc muszę się też trochę dokształcić, słuchajcie.
No i tyle. Przypominam o kawkach. Dzidę przed chwilą widzieliście. Zielona 85% arabika, 15% robusta. Ta ma 10% arabiki, 90% robusty. Dlatego mocna dzida. Jest jeszcze wersja handlowa czerwona, 60% arabiki. 60% arabiki, 40% robusty. Im więcej robusty, tym mocniej, tym bardziej goryczkowo, ale te kawy nie są kwaśne, a na pewno nie są kwaśne, ale nie są też bardzo gorzkie. A ta jest moją ulubioną, mocna dzida. Napiszcie maila, wszystko wam dam znać. Krótko, zwięźle na temat tego, czy w takim zestawie można fajnie pić kawę. Moim zdaniem można. Mówił do was Bartek, miłego dnia, smacznej kawki życzę, pozdrawiam was, cześć.